Tron z filmu Warcraft to tylko jedna z licznych atrakcji, które możemy zobaczyć w biurze G2A w Rzeszowie. To jest faktyczny, prawdziwy, oryginalny Tron, który był używany w tym filmie. Nie jest to jedyny taki eksponat. Drugi znajduje się tutaj po mojej prawej stronie. To jest Marcin Stus, szef redakcji, który wczuwa się w rolę króla Hordy. Zapraszamy Was dzisiaj na materiał właśnie z tego biura rzeszowskiego. Zobaczymy, jak się tutaj pracuje i jak to wszystko wygląda w G2A. G2 dostarczamy produkty, których gracze potrzebują w tak dobrej cenie, jak to możliwe jest realne. Myślę, że to jest specyficzne miasto, Rzeszów. Myślę, że trzeba tu przyjechać i zobaczyć. Nie da się tego opisać, bo jak ktoś widzi z zewnątrz, powiedzmy zdjęcia czy filmiki, to często nie widzi tak naprawdę, co tu jest do zaoferowania. Nie widzi tego rozwoju, nie widzi właśnie, że mamy takie firmy jak G2A, które są międzynarodowe i jest ta możliwość właśnie podążania dalej w karierze, nie tylko już w jakimś tam życiu prywatnym. Jak przychodziłam tutaj, to było jak wizyta w Disneylandzie. Dosłownie tylko miałam ochotę chodzić z kamerą i to było wow. Te wszystkie postacie z gier i jakieś figurki, które tutaj stoją, no po prostu dla mnie to było niesamowite i różne repliki, które mogłam sobie pooglądać. W ciągu 4 lat rozwinęliśmy się tak naprawdę chyba w 3 głównych obszarach. Po pierwsze, jest nas 2 razy więcej, to prawda. Po drugie, dojrzaliśmy jako firma, tak naprawdę, bo kiedy zaczynałem, mieliśmy takie podejście mocno startupowe. Teraz tak naprawdę jesteśmy dużo dojrzalszą firmą z punktu widzenia biznesowego, rynkowego. No i przede wszystkim rozwijamy się na tym rynku, poszerzamy asortyment, zmieniamy naszą strategię, rozwijamy wizję. Progres, który zaliczyliśmy przez 4 lata, to jest gigantyczny. Gdzie się znajdujemy? W najfajniejszym miejscu w G2A, czyli w Games Roomie. Miejsce, które służy tak naprawdę relaksowi, które jest fajnym takim chwilą wytchnienia dla pracowników, gdzie możesz sobie przyjść po to, żeby zagrać ping-ponga, zagrać w bilard, w piłkarzyki, na konsolach, czy po prostu posiedzieć sobie w takim dosyć przyjemnej atmosferze. Aktualnie uwielbiam Minecrafta. Wydaje mi się, że zaliczam się do dużego grona, przede wszystkim młodszego w tym wypadku i ostatnio też Red Dead Redemption 2. Jestem graczem odkąd siebie pamiętam, bo moja babcia jest programistką, więc jakby miałam od maleńkiego komputer w domu. Pracując jako cosplayer w branży gamingowej, jakby miałam też kontakt z różnymi streamerami, z youtuberami i tak dalej. No i G2A w pewnym momencie zaczęło bardzo aktywnie pojawiać się w tej branży, wspierając właśnie twórców. Oj, mam długą historię z grami. Ogólnie gram w gry chyba może od 20 lat tak naprawdę, odkąd pamiętam. Pierwsza moja gra to była, nie wiem czy kojarzycie, nie wiem czy to było aż takie popularne w Polsce, ale nazywał się Vectorman na Sega Genesis. Na pewno jak wpisujecie w Google, to tam taki postać robiony z zielonymi kulkami, on tak lata, taka platformerka trochę. I pamiętam, tą grę przechodziłem z moimi rodzicami z 3 razy. Ja grałem, moja mama grała, mój ojciec grał i tak. Chyba to był jedyny moment, kiedy w moim życiu widziałem, żeby moi rodzice grali w gry ze mną. Wydaje mi się, że udało mi się zrobić coś, o czym wielu graczy marzy. Jak się jest gówniarzem i się gra w gry, to się marzy, że kiedyś się będzie pracowało o gamingu. No to wiadomo, człowiek nie chce się uczyć, gra sobie w te gry i myśli, no to po co ja się będę uczył, jak kiedyś będę zarabiał na grach. Takie marzenie ma każdy. Więc w momencie, kiedy można sobie przerobić hobby w pracę, to jest to marzenie chyba każdego, kto zaczynał trochę tak jak ja. Więc pracując w świecie, który tak naprawdę kocham, znaczy, nie traktuję tego jako pracę tak naprawdę. No, pracuję, zarabiam na tym i to jest super, ale tak naprawdę robię to, co lubię. A wychodząc z Games Roomu trafiamy od razu na nasz korytarz sław, czy też korytarz takich bardziej pamiątek po naszej działalności e-sportowej. Także jak tu widzicie, większość drużyn, może nie większość, może rzeczywiście aż tyle ich nie ma, ale duża liczba drużyn, z którymi współpracowaliśmy, których byliśmy partnerami, wysyłała nam swoje koszulki. Najchętniej oczywiście przyjmowaliśmy te, które były z autografami graczy. No i je właśnie zawiesiliśmy tutaj na tej ścianie.
Wiadomo, no z każdą z tych koszulek to wiąże się bardzo dużo różnych historii, wieloletnie współprace, jak choćby z Virtus Pro czy z Navi, ale też bardzo świeże współprace, jak na przykład z AGO, którego jesteśmy teraz właśnie też partnerem. O firmie dowiedziałem się organicznie, można powiedzieć, bo kiedyś po prostu szukałem jednej gry. To było Elder Scrolls Online. I znalazłem ją właśnie na G2 i kupiłem ją, dowiedziałem się, jak tutaj mniej więcej wygląda to wszystko i jakiś rok później znajoma znajomej powiedziała, że rekrutują w Rzeszowie i w ten sposób znalazłem się tutaj. Tak, musiałam się pochwalić wiedzą, to już w trakcie pierwszych rozmów, nawet telefonicznych, pani tak delikatnie zapytała, czy być może ja tutaj gram jakieś gry. Proszę pani, oczywiście. Bardzo szanuję Jankosa za to, że już jest drugi raz. To nie jest typ takiego sezonowego kibicowania, dlatego że się pojawił nagle w finałach w LoLu, w G2, tylko wcześniej też był w innych zespołach, jakby od lat jest na tej scenie i trzyma poziom i się rozwija i jest nadal bardzo takim pozytywnym, miłym człowiekiem, którego po prostu miło się ogląda, słucha i patrzy, jak po prostu się rozwija i gra. Pochodzę z Ukrainy, ale mieszkam w Polsce już ponad 17 lat. Większość czasu spędziłam w okolicach Wrocławia, ale zostałam właśnie pewnego dnia zaproszona do G2A i dlatego przeprowadziłam się do Rzeszowa, by pracować właśnie w tej firmie, bo to było jedno z moich takich życiowych marzeń, by gdzieś zacząć pracę w branży gamingowej. Babcia była moim takim wsparciem od samego początku i zabawą w dzieciństwie było tworzenie różnych algorytmów i pisanie prostych programów, a później jak dotarłam już na studia i miałam problemy z C++, to się nauczyła C++ i pomagała mi pisać ruch konika szachowego i tak dalej. Zabierała się nawet za Javę i Pythona, ale no, to już był trochę wyższy level na jej wiek. Aczkolwiek dawała radę. My name is Ivo. I come from Croatia. I've been in G2A for 3 years. After a couple of interviews, I actually got accepted. And yeah, that's it. To be honest, I'm not really nostalgic, so I can live wherever as long as I'm going somewhere where I can see that I'm going to be involved in something that I'm interested in. Jestem z okolic, ale o G2A słyszałem dużo wcześniej i już wcześniej kupowałem tutaj gry. Ale jeśli chodzi o samą pracę, rozglądałem się za możliwością dołączenia do jakiegoś stażu i wysłałem osobiście zapytanie, czy byłaby możliwość odbycia stażu tutaj. I tak mniej więcej zaczęła się przygoda. I'm from Wales, small country in the UK. And I moved to Poland a few years ago. I was a teacher for about 10 years, both in Spain and in Poland. And it was something that I enjoyed, but after some time the people just made it more difficult. And I had an opportunity last year to do something with Microsoft, so I took that and I enjoyed it. And then I saw the post with G2A. And I applied. Od 1994 roku mieszkałem w Stanach, no przez całe życie praktycznie, 24 lata. No i koniec końców postanowiłem wrócić do ojczyzny i zacząć życie, no w sumie od nowa, bo to już 3 lata mieszkam. No i moja kuzynka mi powiedziała, że no jest taka fajna firma gamingowa, ty się znasz na grach, znasz gry, może wyślij tam CV. No to ja tak wyślę, co mi zaszkodzi. Parę dni później zaprosili mnie na rozmowę. Wyszedłem z tej rozmowy, powiedziałam, może, dlaczego oni by mnie wzięli? No a potem wyszedłem z tej rozmowy tydzień później, chcemy pana wziąć do pracy. Sauny mamy dwie, suchą i mokrą. I one też działają bardzo też w określonym czasie. Kiedyś działały non-stop, ale stwierdziliśmy, że no okej, jakby nie ma sensu, jeżeli nikt z nich nie korzysta, to nie ma sensu, żeby chodziły cały czas, no ale teraz po prostu, jeżeli ktoś chce, no to w określonych godzinach po prostu może się tam pojawić.
firma działa przez non-stop, 24 godziny na dobę, no to też mamy do dyspozycji pracowników takie małe sypialnie. To jest przestrzeń, którą każdy sobie może wynająć po prostu po to, żeby trochę odsapnąć. Gdy ktoś jest zmęczony na przykład po nocnej zmianie pracy, ma wtedy możliwość bez jechania bezpośrednio do domu, na przykład kimnąć się tak na parę godzin w całkiem przyjemnej atmosferze. Chyba moją taką ogólną ulubioną rzeczą o tej firmie jest przede wszystkim atmosfera, jaka tu panuje. Ludzie są niesamowici, są otwarci i potrafią też właśnie nawiązywać kontakty takie już nie typowo stricte praca, korporacja, tego typu rzeczy, tylko jednak są tutaj takie więzi i każdy, właśnie to jest wspólny temat, jakby gry. Myślę, że to jednak przywiązuje ludzi na więcej niż tylko jakieś tam relacje takie korytarzowe, że tak powiem. O e-sporcie też dużo rozmawiamy, no głównie dlatego, że mamy jako firma dużą historię właśnie kontaktów z drużynami e-sportowymi. I have friends that are from Turkey, from Iraq, from Spain. So I guess I met from all over the world. Even like Mikey, who is streaming here, right? He's technically Polish, but he's been living in Chicago for his entire life, so he's US. Jak trafiłam? To jest długa historia, bo trafiłam już ponad 6 lat temu do firmy i zaczynałam tutaj, kiedy było nas jeszcze 30 osób około. I naprawdę tempo rozwoju firmy i to, jak ja się rozwinęłam też tutaj jako osoba i pracownik, jest fenomenalne i sama często, jak patrzę wstecz na tą historię, jestem zdumiona, jak duży progres można osiągnąć, budując firmę razem z takim fajnym zespołem. Mamy też jeszcze jedno fajne miejsce w firmie, które też sprzyja relaksowi, pomaga w tym. Także zapraszam tutaj chętnego gościa. 3, 2, 1 i się zaraz zacznie. Będziesz widział, zamknij oczy lepiej przed tym, ponieważ będziesz miał wiele błysków niebieskich i oddaj się tylko tej przyjemności leżenia na tym. Rzeszów jest stolicą innowacji, ma dużo do zaoferowania i ciągle się rozwija i jest jednak taki, no, ma coś magicznego w sobie, więc tu przyjechałam i jestem tu szczęśliwa. G2A jest taką wizytówką Rzeszowa na dobrą sprawę, bo też przyjeżdżając do Rzeszowa, G2A jest taki wszechobecny, wszyscy o nim wiemy tutaj, jest firmą taką dosyć znaną i też no, dosyć lubianą również. Myślę, że dużo firm też otwiera tutaj swoje właśnie działy nie bez powodu. Bardzo dużo osób tutaj przyjeżdża, jest coraz większa liczba mieszkańców i właśnie takie firmy jak G2A i też inne, które się teraz otwierają, bardzo dobrze prosperują. Przede wszystkim jest to firma, która jest głośna w naszym regionie i próbowałam tutaj już aplikować nawet zaraz po studiach i zostałam słusznie odrzucona, ponieważ nie miałam wiele doświadczenia. Ale po jakimś czasie, kiedy udało mi się już troszkę w marketingu obycia zdobyć, firma sama do mnie się odezwała, co było dla mnie dużym wyróżnieniem. I oto jestem. As soon as G2A actually heard that I have a girlfriend here that is looking for a job, I think they just hired her really fast. Like there was like a week. Why didn't she apply yet here? I said, I don't know. Tell her. So I told her, and she's actually working in payments department. Yeah. Czyli dzięki temu, że grałam w gry, zaczęłam cosplay. Dzięki temu, że zaczęłam cosplay, poznałam m.in. CEO G2A, który zachęcił mnie do tego, żeby przyjść tu do pracy. Outside of work, like gaming is some kind of a passion. So some people watch movies, I play video games. Co ja tutaj robię? Gram w gry. Gram w gry dla was, dla widzów. Jestem streamerem dla G2A. Także moje streamy możecie zobaczyć na Facebooku i na Twitchu. Moją mocną stroną są cyferki, jest sprzedaż, są kontakty biznesowe, ale mam masę specjalistów, osób, dla których pasją są gry. I ja zawsze mogę pójść, zapytać i dzięki temu tworzymy zgrany team, bo naprawdę uzupełniamy się w tych kwestiach. Najbardziej lubię w tej pracy sam fakt, że dużo wkładu własnego mam. Nie jest to powtarzalna praca i bardzo się spełniam w niej. Jestem w stanie powiedzieć, że gdybyśmy spytali naszych klientów, dlaczego kupują na G2A, to większość z nich powiedziałaby, bo macie świetne ceny, po prostu. Bo mogę kupić to samo co w innych miejscach, ale po prostu dużo taniej. I to jest marka G2, to jest takie główne postrzeganie. Wydaje mi się, że to postrzeganie jest tak silne, że jakiekolwiek inne postrzeganie tak naprawdę, jeżeli mówimy o dużej próbce rynkowej, się nie jest w stanie tutaj przebić. Po prostu jesteśmy marką skupioną na cenie i to jest
core tak naprawdę tego, kim jesteśmy. Najfajniejszą taką figurką w firmie u nas jest Wiedźmin, który tutaj zaszczytnie broni naszej kantyny przed nie wiem czym właściwie. Przepraszam wszystkich fanów Wiedźmina za nieumiejętność poznania potwora. Jest to figurka, którą wylicytowaliśmy na Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy w 2016 roku, z tego co wiem. I jakby anegdota i fajna rzecz z nią związana jest taka, że przez jej gabaryty i niemożliwość rozczłonkowania, ponieważ ona jest jedną bryłą, żeby ją wnieść tutaj, musieliśmy rozkuwać wszystkie futryny w drzwiach. Po prostu, bo ona nie ma szans, żeby się zmieściła ani przez okno, ani przez drzwi. No więc całe futryny zostały rozmontowane po to, żeby ta ten pomnik niemalże tutaj właśnie stanął i jakby później wszystko zostało z powrotem zasklepione. Także gdyby ktoś chciał to wynieść stąd, też nie da rady, nie w całości. Bardzo chciałbym, żeby moje dzieci przejęły po mnie zainteresowania nawet i grami komputerowymi, i różnymi innymi rzeczami, którymi też się bardzo interesuję. I'm in my 4th week, so a very short period, but I'm enjoying every moment so far. If you look around, you see such things like there's a Minecraft pig on the 3rd floor, and you just, what's that doing there? And it's amazing to look at these sort of things. And if you look on the walls, some of your favorite characters are there being displayed, and you're just like, wow, what am I doing here with such great stuff? So it's really like a surreal moment. If you're a gamer, I would definitely recommend it, because you can just, if you just look around every day and seeing some of the game characters, and you get to talk about games. The conferences are about games, about game sales, so it's really something like, as a child, you kind of dream of something like this, and being here, living it, it's just incredible. So yeah, definitely recommend it. Bardzo kocham to, co ja robię. Powiem Wam szczerze, że przez długi czas miałem takie momenty, gdzie stawałem z łóżka i powiedziałem, kurde, Jezu, nie chcę mi się iść do pracy, nie? Ale teraz ja mam takie momenty, gdzie ja staję z łóżka i sobie myślę, super, kolejny dzień, idę do pracy. Bo ja kocham to, co ja robię, czyli streamowanie, zajmowanie się internetem ogólnie, bo to jest też moja praca, zajmuję się internetem i memami, i postami, i udzielanie się w community, postowanie i takie rzeczy. Mówimy o tempie bardzo szybkim, teraz jest nas około 600 osób, więc jest to mocne tempo rozwoju, zarówno od strony technologicznej, bo zatrudniamy bardzo dużo deweloperów, zatrudniamy masę osób związanych z nowymi technologiami, jak i od strony sprzedaży, ponieważ mamy osoby, które zajmują się zarówno sprzedawcami, jak i kupującymi. Także staramy się dbać o jedną i o drugą stronę naszej platformy. Na studiach zachorowałam, bardzo poważnie zachorowałam i musiałam siedzieć w domu. Straciłam praktycznie całe życie studenckie. Nie miałam nic i ludzie też nie mieli dla mnie czasu, żeby w ogóle przyjeżdżać do mnie do pipidółek. I właśnie dzięki temu, że grałam w gry, zachowałam kontakt z ludźmi i naprawdę mogę powiedzieć, że to były bardzo fajnie spędzone lata nad WoWem i nad League of Legends, także jestem bardzo wdzięczna za tą możliwość też, że no naprawdę po prostu to mi dało kontakt z ludźmi i to była świetna rzecz, także gry to wcale nie jest jakaś taka głupota, która jest tylko dla dzieci, a dorośli w ogóle nic, ale jest to naprawdę czasami jeden z niewielu sposobów, w którym można załapać kontakt ze światem.